Witam Państwa bardzo serdecznie. Nigdy jeszcze bohaterami moich filmów nie były kobiety. I dlatego dzisiaj postanowiłem opowiedzieć Państwu o polskich lotniczkach, które wzięły udział w bitwie o Anglię. Każda z nich napisała swoją własną historię, ale wszystkie z nich łączy jedno: zamiłowanie do latania i chęć dorównania lotnikom mężczyznom. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Bitwa o Anglię prawie zawsze przedstawiana jest jako wojna powietrzna z Niemcami, w której brali udział wyłącznie mężczyźni. Dzisiaj już wiemy, że za sterami samolotów brytyjskiego RAF-u siedziały także kobiety, a jeszcze więcej z nich dostarczało wyprodukowane w brytyjskich fabrykach samoloty do baz lotniczych, z których potem one startowały do walki. Tym zadaniem zajmowała się utworzona w 1939 roku specjalna jednostka Air Transport Auxiliary, ATA, służba pomocnicza brytyjskich królewskich sił powietrznych. Pierwsze kobiety zgłosiły się do niej zaraz po jej utworzeniu. Nie myślały jeszcze o tym, że będą latały na samolotach bojowych, ale uważały, że mogą pełnić inne funkcje niż tylko siedzenie za biurkiem. Po jakimś czasie zaczęły wywierać presję na swoich przełożonych, domagając się od nich przydziału takiego samego, jaki otrzymują mężczyźni, czyli pilotowania samolotu. Pierwszym 8 kobietom, które uzyskały do tego uprawnienia, pozwolono jednak latać wyłącznie na samolotach szkolnych typu de Havilland. Te jednak cały czas marzyły o lataniu na samolotach bojowych, na czele z legendarnym brytyjskim Spitfire'em. Pochodziły z różnych krajów: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Polski, Czechosłowacji, a nawet z Afryki. Miały za sobą różne doświadczenia życiowe, ale wszystkie były silne psychicznie. Czuły się niezależne i chciały być za wszelką cenę takimi samymi pilotami jak mężczyźni. Na czele sekcji kobiecej ATA stanęła Brytyjka Pauline Gower, którą wybrano na to stanowisko ze względu na posiadane umiejętności i doświadczenie. Już przed wojną Gower ukończyła kurs pilotażu i latała na własnym Simonsie Spartanie, niewielkim dwumiejscowym samolocie, którym woziła pasażerów. Była przy tym kobietą niezwykle twardą i ambitną. To właśnie dzięki niej opinia publiczna zaczęła akceptować kobiety w roli lotniczek. Stało się tak po tym, jak na zaproszenie Gower redaktorzy brytyjskich gazet przybyli na lotnisko Hatfield i zrobili sesję zdjęciową z udziałem pierwszych 8 lotniczek. Wśród uczestniczek tej sesji oprócz Gower znalazły się również Joanne Hugh, Margaret Canison, Henrietta Stapleton Bretherton, Maura Friedlander, Gabrielle Patterson, Lou Butler, Marion Wilberforce, Rosemary Rees i Margaret Fairweather. Ich zdjęcia w lotniczych kombinezonach zamieszczone w brytyjskich gazetach zupełnie odmieniły sposób postrzegania kobiet w roli lotników. Przyciągały też kolejne adeptki latania na samolotach brytyjskiego RAF-u. Do tych ostatnich dołączyły niebawem 3 Polki: Anna Leska, Stefania Wojtulanis i Jadwiga Piłsudska, córka marszałka Piłsudskiego. Zacznijmy od tej pierwszej. Anna Leska urodziła się w 1910 roku.
Była córką pułkownika Juliusza Leskiego, jednego z pionierów polskiego przemysłu obronnego. Jej rodzonym bratem był Kazimierz Leski-Bradl, legendarny żołnierz wywiadu Armii Krajowej. Mając zaledwie 18 lat, Leska zdobyła uprawnienia do pilotowania szybowców i balonów, a nieco później uzyskała również sportową licencję pilota. We wrześniu 1939 roku przydzielono Leską do eskadry sztabowej dowódcy lotnictwa generała Józefa Zająca, ale nie mogła jeszcze latać samolotami bojowymi. Latała za to innymi. Gdy kampania wrześniowa dobiegła końca, na polecenie generała Zająca poleciała swoim samolotem do Czerniowiec na południowo-wschodnim krańcu Polski, a stamtąd odleciała do Rumunii. Ten ostatni lot był niezwykle ryzykowny, bo przeciążony samolot Leskiej z 3 pasażerami ledwo przeleciał nad Karpatami. Dopiero w maju 1940 roku Leskiej udało się przedostać do Francji. Tam spotkała swojego ojca. Po kapitulacji Francji przedostała się do Londynu. Jesienią 1940 roku wstąpiła do ATA i pilotowała samoloty RAF-u z fabryki warsztatów remontowych na brytyjskie lotniska polowe. Były wśród nich Spitfire'y, o lataniu którymi od dawna marzyła. Leska słynęła z tego, że zawsze miała własne zdanie. Z tego powodu dochodziło do jej konfliktów z innymi pilotkami. Najgłośniejszy z nich był ten z Margot Duhalde. Ta ostatnia po latach ten konflikt wspominała tak. Nie polubiłyśmy się, walczyłyśmy o wszystko na ziemi i w powietrzu. Wpychałyśmy się jedna przed drugą w czasie kołowania do startu i przecinałyśmy sobie drogę, podchodząc do lądowania. Pewnego dnia partner Duhalde, major Gordon Scooter, doniósł o tym konflikcie szefowej obu pilotek. Na polecenie tej ostatniej francuska miała przeprosić Leską. Wprawdzie to zrobiła, ale zaraz potem ponownie ją obraziła. Na spotkaniu z księciem Kentu niewiele brakowało do tego, aby obie pilotki się pobiły. Za swoje dokonania w czasie wojny Leska została odznaczona honorową odznaką Golden Wings, przyznawaną zazwyczaj bardzo doświadczonym lotnikom. Po wojnie pozostała w Wielkiej Brytanii. W 1989 roku powróciła do Polski. Zmarła w 1998 roku. Druga z polskich pilotek, Stefania Wojtulanis, urodziła się w 1912 roku i również była warszawianką. Chociaż była młodsza od Leskiej, miała na koncie znacznie więcej osiągnięć. Przed wojną studiowała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej i działała w Aeroklubie Warszawskim. Jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce uzyskała licencję pilota balonowego i samolotowego. Do tego dołożyła jeszcze licencję na szybowce. W czerwcu 1939 roku ukończyła również kurs akrobacji na samolotach RWD-10 i RWD-17. Gdy wybuchła wojna, zgłosiła się do wykonywania lotów łącznikowych i, tak jak Leska, rozpoczęła służbę w eskadrze sztabowej dowódcy lotnictwa generała Zająca. Pod koniec września 1939 roku przedostała się do Rumunii, skąd po paru miesiącach wylądowała we Francji. Po klęsce tej ostatniej znalazła się w Wielkiej Brytanii. Była pierwszą cudzoziemką, która zaczęła służbę w ATA. Wylatała prawie 1000 godzin na brytyjskich Spitfire'ach i Hurricane'ach. W czasie wojny wyszła za mąż za lotnika Stanisława Karpińskiego, który był oficerem łącznikowym w sztabie lotnictwa bombowego RAF-u, a potem zastępcą dowódcy polskich sił powietrznych. Po
w wojnie pozostała w Wielkiej Brytanii, ale w 1958 roku wyjechała z mężem do Los Angeles. Tam działała w organizacjach polonijnych i kombatanckich. Zmarła w 2005 roku. Amerykanie jako jedyną uhonorowali ją granitową płytą z nazwiskiem i własnym drzewkiem w Międzynarodowym Lesie Przyjaźni w Atchison w Kansas. To było dla niej naprawdę wielkie wyróżnienie. O trzeciej z polskich pilotek, Jadwidze Piłsudskiej, opowiadałem już Państwu w jednym z moich filmów. Jak wspomniałem, była młodszą córką Piłsudskiego. Już przed wojną zaczęła latać na szybowcach. Działała również w aeroklubie warszawskim. Nie walczyła w kampanii wrześniowej. Wraz z matką i siostrą zostały wówczas ewakuowane do Wielkiej Brytanii. Z racji młodego wieku została przyjęta do ATA dopiero w 1942 roku. Podobnie jak jej koleżanki, transportowała samoloty z fabryk na lotniska polowe. Jej ukochanym samolotem był oczywiście Spitfire. Na jednym z przyjęć w Londynie poznała oficera marynarki Andrzeja Jaraczewskiego, za którego wyszła za mąż. Mieli 2 dzieci. W Londynie była obiektem zainteresowania mediów. Chyba dlatego stała się jedną z najbardziej podziwianych lotniczek. Po wojnie ukończyła studia i pracowała jako architekt. Po upadku komunizmu powróciła do Polski, tak jak jej siostra Wanda, z którą utworzyły Fundację Rodziny Piłsudskich, a potem Muzeum w Sulejówku. W 2008 roku została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarła w 2009 roku. Leska, Wojtulanis i Piłsudska znalazły się w elitarnym gronie 183 kobiet służących w brytyjskiej ATA. Nie były one jednak jedynymi Polkami, które w czasie II wojny światowej nosiły lotnicze mundury. Równie znaną jak one była Zofia Szczecińska-Turowicz. Przed wojną latała w aeroklubie warszawskim, do którego zapisała się podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. We wrześniu 1939 roku została łączniczką dowódcy lotnictwa generała Zająca i latała na samolotach RWD-10 i RWD-13. Potem przedostała się do Rumunii. Tam poznała swojego męża, kapitana Władysława Turowicza. Oboje przedostali się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Tam razem z mężem służyła w brytyjskim RAF-ie, zajmując się badaniem wypadków lotniczych i katastrof. Po wojnie wyjechała do Pakistanu, gdzie jej mąż został szefem obsługi technicznej pakistańskiego lotnictwa. W Pakistanie uczyła pilotowania szybowców i tak jak jej mąż, który został pakistańskim generałem, zdobyła tam wielkie uznanie. Zmarła w 2012 roku w wieku 90 lat. Nie wszystkie polskie kobiety, które przed wojną nauczyły się latania, zdołały ją przeżyć. Najbardziej tragiczny los spotkał Janinę Lewandowską, córkę generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Przed wojną studiowała w konserwatorium muzycznym, które jednak porzuciła. Zainteresowała się wtedy szybownictwem i zdobyła licencję w tym zakresie. Potem ukończyła jeszcze wyższą szkołę pilotażu. Była pierwszą kobietą w Europie, która została skoczkiem spadochronowym. W czerwcu 1939 roku wyszła za mąż za instruktora szybowców podpułkownika Mieczysława Lewandowskiego. Gdy wybuchła wojna, powołano ją do służby w bazie lotniczej we Wrześni. 22 września 1939 roku Lewandowska musiała przymusowo lądować w rejonie, gdzie byli już Sowieci. W rezultacie tego znalazła się w sowieckiej niewoli. Przebywała w obozach Ostaszkowie i
Kozielsku. W czasie przesłuchań przez NKWD podała nieprawdziwe dane personalne. Gdyby postąpiła inaczej, może uratowałaby swoje życie. Tego jednak już się nie dowiemy. W każdym razie Lewandowska została rozstrzelana w nocy z 21 na 22 kwietnia 1940 roku w Lesie Katyńskim. Wiosną 1943 roku jej zwłoki zostały odnalezione przez Niemców w czasie ekshumacji w Katyniu. Kierujący nimi profesor Gerhard Bulc z Uniwersytetu Wrocławskiego przywiózł potem do Wrocławia 7 czaszek, wśród których znalazła się czaszka Lewandowskiej. Potem te czaszki były ukrywane przez profesora Bolesława Popielskiego. Dopiero w 2005 roku zidentyfikowano czaszkę Janiny Lewandowskiej i pochowano ją w rodzinnym grobie Muśnickich w wielkopolskim Lusowie. Wymienione lotniczki nie były jedynymi Polkami, które w czasie wojny przywdziały wojskowe mundury. Polki służyły również w innych formacjach, ale to już temat na odrębny film. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Piotr Leńczewski oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.